Arkanga, beyond crypto. Serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 7 dzień listopada 2023 roku. Imieniny obchodzą Longina i Rudolf, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dajcie znać, czy nas w tej chwili oglądacie. Za oknem mamy 8 stopni Celsjusza, przewaga chmur, blok BTC 815, 695, cena KNG 2,27 USDT, cena cash 316,85 KNG, co oznacza, że cash w przeliczeniu na złotówki jest warty ponad 3000 zł, a to znowu oznacza, że dzisiejsza wycena KNG to ponad 75 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 174. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Kamil. Czołem Sławku. Kamil, czego nie ma w iglastym lesie? Liści. Nie ma lipy. Kamil, powiedz, co takiego dzieje się w świecie Bitcoina. W świecie Bitcoina, no to w świecie kryptowalut, tak powiedzmy szerzej, w świecie Bitcoina dzieje się tak średnio, bym powiedział. No, mamy taki trend boczny zwyżkowy, no tutaj można taką krótką analizę przedstawić, no to 24.10, czyli październiku, jakieś 2 tygodnie temu mieliśmy ten taki dynamiczny wzrost, gdzie wtedy ja pamiętam to bardzo dobrze, bo prowadziłem wtedy z Łukaszem kwadrans taki pełny euforii, no i wtedy mieliśmy ten wzrost z 30 na 35 tysięcy dolarów, no i teraz cały czas w tym kanale się obracamy w sumie, tak, to nie jest to jakieś tam duże ruchy, no ale ciągle jesteśmy w tym kanale. Tydzień temu mieliśmy zejście takie do poziomów 34 400, no ale od razu 2 listopada mieliśmy znowu wzrostu do 36 tysięcy, no i później znowu spadek do 34, no i od tego czasu cały czas trend boczny, delikatnie zwyżkowy, trzymamy się w kanale od 34 800 do 35,5, tak, także zakładamy, że tutaj może się coś dziać, no bo ten trend ciągle taki delikatnie idzie w górę, no zobaczymy, co się wydarzy tutaj z Bitcoinem. Na Ethereum podobne ruchy jak Bitcoin, czyli podąża za Bitcoinem, Bitcoin ciągle królem, tak? Cały rynek za nim podąża. No ale widać, że ETH się tutaj trochę odkleja. Tutaj później jeszcze porozmawiamy o tym, co tutaj się wydarza na Ethereum a propos naszego tematu dzisiejszego rozmowy, czyli tych 15 milionów dolarów. No ale tutaj ruchy też są takie dość znaczne, tak? Czyli od 1 listopada mieliśmy ruch do 1870 dolarów, później spadek do 1780, no i od 3 listopada ciągły trend zwyżkowy. Wczoraj wskoczyliśmy na 1920 dolarów, a dzisiaj cena około 1890 dolarów za jedną monetę. Także delikatny trend zwyżkowy, ale odkleja się trochę ETH bardziej niż Bitcoin, także no zobaczymy, co się dzieje. No Bitcoin taki delikatnie zwyżkowy trend boczny, a Ethereum już taki bardziej solidny. Bardziej intensywny. No, tak jest. No to będziemy o tym wszystkim oczywiście rozmawiać, ale no właśnie, czy wiesz, co takiego wydarzyło się w świecie kryptowalutowym, sądowym i w ogóle w operach mydlanych w ubiegłym tygodniu? No tutaj mamy Sam Bankman-Fried dalej rządzi na rynku. Tak, no już wydaje mi się, że przestaje rządzić. Jeszcze tak. De facto przestał rządzić, ale tutaj opera mydlana trwa. Tak, natomiast no, przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, ława przysięgłych wydała swoją ocenę i SBF okazuje się z ich perspektywy winny. Winny do tego stopnia, że grozi mu ponad 100 lat więzienia. 115. Tak, no to jest ten amerykański system, gdzie kary się sumują, tak. Generalnie opinie są takie, że oczywiście nie było innego wyjścia, chociaż jak nagrywaliśmy z Łukaszem Kanga No Comments, to zgłaszaliśmy taką obawę, że być może w jakiś sposób ława przysięgłych nie dostrzeże winy u SBF-a, no bo właśnie, to jest bardzo ważne, że SBF-owi póki co nie zarzucono niegospodarności, taka jest moja wiedza, chociaż on miał tam 7 zarzutów,
dokładnej treści tych wszystkich 7 zarzutów nie znam, ale zarzucano mu to, że on celowo prowadził taką działalność, żeby narazić swoich inwestorów, swoich użytkowników na stratę. No i nie trzeba być jakby mieć bardzo dużą wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić coś takiego, że amerykańscy prawnicy mogli próbować udowodnić, że SBF tak naprawdę nie robił tego celowo, ale jednak robił to celowo. Zobaczymy, jakie wyroki padną. No wiemy, że wszyscy jego przyjaciele, w tym jego była narzeczona, zaznawali przeciwko niemu. Myślę, że SBF ma naprawdę ciężki czas, ale ostatecznie myślę, że to dobrze. Ja myślę, że on to w ogóle tak oglądałem ostatnio bardzo fajny dokument, taki godzinny na temat tego, jak FTX jest scamem od samego początku. Także ja tam dużo rzeczy nie widziałem, które się działy na początku z Alameda Research i właśnie z FTX-em, no ale taką ciekawostkę ci powiem, zgadnij na czym Alameda Research, którą założył Sam Bankman na początku, na czym oni zarobili pierwsze duże pieniądze. To jest bardzo ciekawe i myślę, że wiele osób nie wie o tym. Coś z USDT? Z Bitcoinem. O. Powiem ci, że oni wymyślili sobie motyw, jak zarabiać pieniądze. Kiedyś była sytuacja taka, że w Japonii i w Korei te państwa były trochę odizolowane od całego rynku kryptowalut i tam cena Bitcoina była dużo wyższa, o $5000 na jednej monecie. No i oni wymyślili sobie taki patent, że znaleźli lokalsa na miejscu, taką osobę, która tam mieszkała i mogła handlować Bitcoinem, wysyłali jej Bitcoina i sprzedawali na giełdach w Japonii i w Korei o $5000 drożej Bitcoina każdego, którego pozyskali spoza Japonii i Korei. No, robili arbitraż. Robili arbitraż, tylko że tak trochę pokrętnie, no bo ci ludzie spoza Japonii nie mogli handlować w Japonii. A oni zrobili to tak, że wysyłali to i sprzedawali tego Bitcoina z całego świata na terenie Japonii i Korei. Omijając niektóre przepisy i omijając regulacje. No i to był pierwszy kapitał założycielski Alameda Research. Później to się przekształciło w FTX, który był spółką związaną z Alameda. Także pierwszy kapitał powstał, no jak to się mówiło w Polsce w latach 90., że pierwszy $1 milion trzeba ukraść. No, wykorzystali mechanizm arbitrażu. Tak. Rozumiem. Wiesz, to mi przypomina tą sytuację, którą my mieliśmy w latach 90. Chodzi o oscylator. Sprawa Art B, Baksi Gąsiorowski. No dokładnie. Cały czas trwają dyskusje. To są już dyskusje tylko i wyłącznie akademickie. Czy tam faktycznie doszło do złamania prawa, czy do wykorzystania systemu. I nawet powiem więcej, bo oczywiście broniąc, ja ich nie bronię, tych panów, a nie atakuję, ale mówi się o tym, że oni po prostu wykorzystali dziurę w systemie, tak. A pytanie jest takie, czy tam w ogóle była dziura, czy tak po prostu nie działał system, czy oni nie wykorzystali natury tego systemu, no ale to sprytne, że tak właśnie tutaj... I to był pierwszy kapitał założycielski w sumie taki, z którego nie mogli już postawić giełdę, tak? No ale później to już historia FTX-a to naprawdę pełna brudów i no, to straszna historia, tak? No. Granie środkami użytkowników to już przede wszystkim jest gwóźdź do trumny dla nich w tamtym momencie. Dobra, czytam tutaj komentarze, zacznę od góry czytać. Kiedy kantor w Hanowerze? To jest pytanie do Elżbiety. Ela, jeżeli nas oglądasz, to proszę daj znać. Kiedy kantor w Hanowerze? Gdzie jest Łukasz? Zapytał się Krzysztof Domagała. Łukasz jest po prostu na urlopie, ale dobrze, że o niego pytasz. Kamil dopytuje się, czy faktycznie na początku grudnia, 12 grudnia będzie ujawnienie nowej tokenomii KNG. Dokładnie tak, Kamil, sami nie możemy się tego doczekać. Tutaj Milan odpowiada komuś, bo Matt zadał pytanie, kiedy KNG za $10, ja zadaję dodatkowe pytanie, kiedy za $100. No właśnie, bo ja chcę w końcu coś sprzedać. Tak, a Milan dobrze odpowiedział, że po prostu trzeba więcej kupować niż sprzedawać. No i pytanie o to, czy Kanga jest partnerem Kopernika. Kanga nie jest partnerem Kopernika, w gruncie rzeczy Kanga nie jest partnerem żadnego projektu, tak. To trzeba jasno powiedzieć. My tutaj musimy zawsze utrzymać neutralność światopoglądową, wyznaniową i projektową. Tak jest. No więc tak to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani, co słychać w tym projekcie, to po prostu zwróćcie się właśnie do tego projektu, a my przechodzimy do dalszej dyskusji. 2 tygodnie temu umieściłem jakiś post na Facebooku i jeden z moich takich znajomych, ten post dotyczył Bitcoina, generalnie kryptowalut, ale w szczególności właśnie Bitcoina. No i jeden z takich wątpiących kolegów zaczął mnie pytać o to, czy gdyby kupił Bitcoina w 2011 roku, wtedy kiedy był ten Bitcoin o wartości $65,000, to czy by dzisiaj stracił?
nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj sprawa jasna, ale zrobiłem pewien eksperyment. To znaczy, faktycznie mnie to natknęło, czy kto jest stratny, a kto nie jest stratny i przygotowałem taki arkusz, który część z was pewnie widziała, ale chciałbym go teraz pokazać. Mało tego, nie tylko chciałbym go pokazać, ale chciałbym go wam udostępnić. Gdzieś zaraz pewnie pojawi się link, a ja w tej chwili przechodzę do udostępniania ekranu. Proszę bardzo. Arkusz kalkulacyjny. Nie wiem, czy widać w tej chwili ekran. Każda osoba może sobie wejść i skopiować ten arkusz, krytykować go, spoglądać formuły. On ma taką cechę, że aktualizuje się każdego dnia. To znaczy każdego dnia pobieram gdzieś tam cenę Bitcoina i proszę bardzo. Dodajmy tutaj, że sam stworzyłeś ten arkusz. Tak, tak, zgadza się. To nie jest najważniejsze, ale myślę, że to jest ważne, ale nie najważniejsze. I niestety nie mam danych, zamierzam je kiedyś tam wprowadzić, ale nie mam danych od samego początku. Dane mam od 2013 roku, od 28 dnia kwietnia. Jak zbiorę gdzieś wcześniejsze dane, to uzupełnię ten arkusz. Tak czy inaczej, te dwie wartości, które widzimy, mówią o tym, że przez 3398 dni w ciągu tego całego okresu, jeżeli kupiliśmy w ciągu tych dni Bitcoina, to dzisiaj jesteśmy na plusie. Ale jeżeli kupiliśmy w trakcie 445 dni innych, to jesteśmy na minusie. To już jest pierwszy dowód tego, że generalnie inwestycje w Bitcoina to nie jest taka głupia sprawa. Tak jest. No nie, można tutaj zarobić. Ale poszedłem jeszcze dalej. Oto tutaj na dole dla każdego roku mamy przygotowany taki eksperyment, który mówi, co by było, gdybyśmy od początku na przykład 2014 roku codziennie inwestowali $1. No nie? No i gdybyś do dzisiaj, no nie, bo to jest zawsze do dzisiaj. No i okazuje się, że gdybyśmy codziennie inwestowali $1, no to wydalibyśmy tam $3597, a nasz portfel byłby dzisiaj warty ojejku, 111 tysięcy. Tak, no i tutaj na dole mamy przeliczone odpowiednie stopy zwrotu. I to dla każdego roku jest. Tak, i dla każdego roku. I teraz widzimy, że ten sam eksperyment jest powtórzony do roku 2015, 2016. Zwracam uwagę na jedną rzecz, że że nie ma okresu, kiedy ponosimy stratę. Nawet kiedy weźmiemy na tapet 2021 rok, który był tym takim nie wiadomo jakim rokiem, gdzie byliśmy mieliśmy ATH wtedy, to nawet gdybyśmy od początku 2021 roku przeznaczali $1 dziennie, to nie musi być $1, to jest po prostu eksperyment, dlatego gdybyśmy przeznaczali $1 dziennie, to i tak bylibyśmy dzisiaj do przodu o właśnie 15%. Mam apel do wszystkich tych, którzy nas w tej chwili oglądacie. Jeżeli macie taką możliwość, to korzystajcie z tego arkusza, kupujcie go sobie, róbcie eksperymenty i krytykujcie, ale przede wszystkim udostępniajcie go, bo to jest po prostu narzędzie do niesienia dobrej nowiny, bo my tutaj zawsze sobie trochę plotkujemy, opowiadamy, jest dużo emocji, tutaj są liczby i tutaj są fakty. Ciekawe, jak to wyglądałoby w przypadku ETH. Chętnie przygotuję, bo to jest właściwie można skopiować ten arkusz i wrzucić po prostu, uzupełnić dane dla ETH, choć od razu mówię, że spodziewam się podobnych wyników, no ale to Bitcoin ciągle królem, albo BZK Bitcoin zawsze królem. No i tutaj to w sumie to, co przygotowałeś, to się tak pokrywa, bo tam 3500, tak? 3300 dni jest dochodowych, tak? No i to się pokrywa z tym, kiedyś tam czytałem, że 90% ludzi, którzy zainwestowali w Bitcoina do tej pory, są na plusie. Chyba nawet ponad taka proporcja była. Czyli... No tak. No i teraz wiadomą rzeczą jest, że jeżeli teraz cena Bitcoina będzie nam rosła, no to tutaj te proporcje będą się zmieniały. Czerwony kolorek będzie nam maleć, jeżeli będzie spadało, to będzie się odwracało. No, myślę, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy ten czerwony kolorek to będzie zero. Tak jest. To nie jest porada inwestycyjna, ale faktycznie w to wierzymy. Dobrze, to zatrzymuję udostępnianie, a my wracamy do dyskusji. No bo tutaj widzę, że dużo osób chce i w Monachium ten Kantor i w Hanowerze chcą Kantor, także Elżbieta, musisz tutaj skierować swój wzrok w kierunku naszych zachodnich sąsiadów, tak myślę. No a propos zachodnich sąsiadów, no to też możemy tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, że już w przyszłym miesiącu, na początku grudnia w Berlinie na Alexanderplatz będzie takie wydarzenie jak Next Block Expo. Tak. To będzie jedna z większych konferencji w tej części Europy, no i my tam będziemy, uwaga,
głównym sponsorem tego wydarzenia, tak? Pięknie. Czyli praktycznie sponsorem tytularnym. No nie sposób będzie nas nie zauważyć w tym miejscu. Przygotowujemy naprawdę masę niespodzianek. Fajne konkursy będą na miejscu, także zachęcamy wszystkich do zwrócenia się w tym kierunku. Myślę, że też przygotujemy parę konkursów z biletami na to wydarzenie, także jak ktoś będzie chciał skubnąć sobie bilet na to wydarzenie, no to na pewno będzie możliwość przez Kangę, tak? No dokładnie. Nie możemy się też doczekać tego wydarzenia. Zresztą dokładną datę pamiętasz? Kiedy to... 5-6 grudnia. Tak, 5-6 grudnia, czyli jest to tydzień przed ogłoszeniem naszej tokenomii. To też ma pewne znaczenie, dlatego jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś wcześniej albo uczknąć trochę rąbka tajemnicy, której oczywiście za bardzo nie możemy zdradzać, ale warto się pojawić tam na tym wydarzeniu, choćby po to, żeby przybić nam piątkę i się z nami spotkać. No Berlin jest bardzo blisko polskiej granicy, także myślę, że taką mamy prognozę, że około 20-30% ludzi, którzy tam się pojawi, będzie polskojęzycznych. Tak. No i tam będzie około 2,5 tysiąca osób w tym wydarzeniu. No, Sławek, ty też będziesz miał swoje prelekcje, także na pewno będzie się działo. Będzie się działo, także zachęcamy wszystkich. Na pewno więcej informacji usłyszycie na naszych social mediach, przeczytacie o tym więcej. Tak jak mówię, no na pewno będzie okazja wygrania wstępu na tą imprezę, tak? I to myślę, że nie jednego biletu, tylko kilku. Też szykujemy zniżki dla naszych tutaj subskrybentów, że tak powiem, na te bilety. Będzie się działo, tak? Będzie się działo. Konkursów będzie w ogóle bez liku w niedługim czasie, także tu też mogę powiedzieć, że to jakieś portfele sprzętowe będą do wygrania ewentualnie, a nawet szykujemy już w późniejszym okresie. Myślę, że to może się nie... Mam nadzieję, że to się wydarzy w tym roku, dzięki naszemu pięknemu regulatorowi, że musi nam udzielić zezwolenia na coś takiego, ale zrobimy konkurs, w którym będzie naprawdę bardzo fajna nagroda do wygrania. Taka już... sążna, że tak powiem. Śledźcie newsy. Radek zadał pytanie, czy można robić przelewy na Kandze tak jak w banku i tutaj Milan właściwie dobrze odpowiedział, lepiej niż w banku, bo wystarczy, że znasz adres mailowy osoby, której chcesz przesłać środki, a jeżeli ta osoba, której adres mailowy znasz, nie ma konta na Kandze, a wyślesz jej środki, to ona otrzyma maila z zachętą do tego, żeby założyć szybko konto na Kandze i wtedy te środki, które jej wysyłasz, zostaną jej zaksięgowane. Wystarczy tylko założyć konto. Po kliknięciu w link, gdzie przychodzi na maila informacja o tym, że ktoś przesłał środki, zakładamy konto i to bardzo szybko, 5 minut. I działa i można wysyłać dalej, można przyjmować środki, także super rozwiązanie, naprawdę polecamy. Przemek zadał jeszcze pytanie, czy planujemy wprowadzić alarmy cenowe w aplikacji Kangi. Przemek, czego nie planujemy wprowadzić, natomiast to jest dobry moment. Tomek, który na pewno w tej chwili oglądasz, dodaj to do listy. A my wracamy Działaj dowiaduje się, co trzeba zrobić z kwadransa. Czyli jesteśmy dalej na tej samej drodze. Tak jest. Okej. Artur Hayes, czy Hayes, nigdy nie wiem, jak jego nazwisko wypowiedzieć, ten od złota. Hayes, no jak Hayes. A jak Hayes, no właśnie. Tak, ty czytaj. Czytałem jego wywiad i bardzo mi się podoba, bo on dostrzega coś, co my tutaj na łonie tych audycji dostrzegamy. To znaczy, on jest wielkim zwolennikiem Bitcoina, ale mówi, że jest jedna rzecz, która może mu stanowczo zagrozić. Wiesz jaka? ETF? ETF, no właśnie. Bo o ile wszyscy spekulanci, mówię spekulanci nie w negatywnym tego słowa, tylko ci ludzie, którzy grają, wszyscy czekają na to, żeby faktycznie te ETF-y się pojawiły, bo prawdopodobnie będzie się wiązało to z dość silnymi wzrostami. Zresztą widzieliśmy to kilka tygodni temu, kiedy na Cointelegraphie zupełnie przypadkiem pojawiła się jakaś plotka, że już ETF-y zostały zaakceptowane, cena od razu poszła do góry i później szybko wróciła. Niektórzy mówią, wyznawcy teorii spiskowych, że to było testowanie, jak się rynek zachowa, a jeszcze inni, i w to jestem skłonny nawet mocno uwierzyć, ktoś po prostu potrzebował szybko zarobić. No i wykorzystał tutaj właśnie Cointelegrapha. Tak czy inaczej, Artur Hayes mówi, że wejście ETF-ów, legalizacja ETF-ów sprawi, że tak naprawdę Bitcoin w swojej masie będzie należał do instytucji.
nie na zasadzie administracji, czyli tego, że instytucje będą, nie wiem, wydawać jakieś dekrety, no ale jeżeli okaże się, że 80% podaży jest w rękach instytucji, no to one będą mogły w istotny sposób tym sterować. Mało tego, to co sam mówiłeś kilka razy na kwadransie, BlackRock jest przecież istotnym udziałowcem w największych kopalniach kryptowalutowych na świecie, a zatem będzie można coś, o czym rozmawiałem z Łukaszem też na No Comments, będzie można zmieniać protokół Bitcoina, oczywiście będą powstawały hardforki i różne inne rzeczy, ale jest to zagrożenie i ja to zagrożenie dostrzegam. I teraz powiem coś, co jest wbrew pewnie całemu rynkowi i wszystkim tym, którzy czekają, aż Bitcoin będzie warty w tym roku, czy tam w przyszłym $100,000. Bardzo bym chciał, żeby te ETF-y nie wyszły. Bo to jest moja osobista opinia. To teraz pojechałeś. No, ale mówię to jako Sławek Zawadzki, nie jako Kanga. Myślę sobie, że to po prostu Bitcoin ma być walutą dla ludu. A skoro mowa o walucie dla ludu, to Elon Musk mówi, że co innego jest walutą dla ludu. Dogecoin. Dogecoin, no tak. No ogólnie tutaj Elon Musk jest z całą sympatią do niego. No może niektórzy nie mają, a niektórzy mają. No ja mam taką delikatną, ale chłopak się nie zna na rynku krypto. No on dał rozwiązanie, żeby w przypadku Dogecoina, tak, jak rozwiązać problem. Zwiększyć blok, zwiększyć rozmiar bloku i to ogólnie rozwiąże wszystkie problemy. No nie dostrzega tego, że jak zwiększy się rozmiar bloku, to zwiększy się instancja na każdym komputerze, który musi zatwierdzać transakcje. I to zmniejszy liczbę węzłów, na których będzie blockchain oparty Dogecoina, no i to zmniejsza decentralizację, czyli to nie wpływa pozytywnie na cały ekosystem Dogecoina, tak? No tak, choć z drugiej strony można czekać na to, że być może rynek by zareagował po prostu i by się dostosował. No ale dlaczego powiedziałem o tym Dogecoinie i dlaczego wspomniałem o Elonie? No bo ostatnio pojawiła się moneta, która nazywa się XAI. XAI. No i wiemy o tym, że sam Elon Musk ma swój projekt związany ze sztuczną inteligencją, który nazywa się właśnie tak samo, tak? No i tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że ta kryptowaluta, czy ten token nie ma nic wspólnego z Elonem Muskiem i on po prostu musiał powiedzieć, słuchajcie, to nie jest nasza kryptowaluta, to nie ja, ale powiedział jedno bardzo ważne zdanie. Powiedział zdanie, że on i każda z jego spółek nie zamierzają emitować żadnej nowej kryptowaluty. I teraz ma to o tyle duże znaczenie, że przecież wiemy o tym, że jest jego równoległa deklaracja mówiąca o tym, że X, czyli dawny Twitter, ciągle ciężko mi zrozumieć, no ale jasne, dobra, dawny Twitter ma stać się największą, najbardziej prężną platformą finansową na świecie. To jest deklaracja Elona Muska, on cały czas to potwierdza. I skoro nie chcą oni emitować swojej kryptowaluty, muszą z czegoś skorzystać. No i pytanie, czy to będzie Dogecoin. No to było takie, wiesz, bo przecież potrzebują stablecoina raczej do tego, żeby no ale wiemy o tym, że Elon Musk słynie z tych swoich takich pomysłów, więc bardzo mnie to zastanawia. No on jest wizjonerem, ale tak jak jeżeli chce zrobić z tego największą instytucję finansową na świecie, to raczej jakby to, co zrobił z Twitterem, no to nie przyniosło mu takich pozytywnych efektów. No kupił go za $45 miliardów, 44, a w tym momencie jest warty 16. Czyli no, stracił 3-krotnie na wartości, a no, nie zapowiada się, żeby to wzrastało. Tak? No, w tym też co ciekawe, oglądałem ostatnio wywiad z nim u Joe Rogana, no to tam parę takich kontrowersyjnych rzeczy powiedział, no ale jedną rzecz, którą powiedział, to na przykład, że no, rozmawiali o tym i ciągle mówili tweet, nie? I w końcu Rogan zapytał go, no jak nazywać teraz tweety, jeżeli to jest tekst? Tak, no bo tweet, no to jest po Twitterze. On powiedział, że on sam nawet nie wie jeszcze, jak to nazwać. No. Także no to nieprzemyślana była chyba zmiana tego brandingu, jeżeli nie wymyślili jaką podstawową rzecz, którą oferuje ten portal, jak ją nazwać, tak? No, nadal możesz, powiedzmy jeszcze, co oznacza tweet, dla tych, którzy nie wiedzą, tweet to znaczy ćwierkać. Ćwierkanie, tak. No, a Twitter to ćwierkać. No taki skowrony, nie, jak skowrony. Wróbelek, który ćwierka. On też powiedział kontrowersyjne rzeczy o NFT, no to też no nie zna się za bardzo na tym. No powiedział, że NFT jakieś przewagi ma nad innymi rzeczami, no ale chodzi o to, że nie jest zdecentralizowany, tak? Czyli te obrazki, które ktoś kupuje w formie NFT, one są przechowywane na scentralizowanych serwerach. Jak ktoś wyłączy ci ten
serwer, no to nie masz dostępu do obrazka, tak? No ale tutaj to jest tylko częściowa prawda, no bo niektóre projekty przytrzymują to na blockchainie tak, jak powinno być w rzeczywistości, tak? Czyli to, że niektóre platformy robią tak, a nie inaczej, no to nie świadczy o całości rynku. No ale on wiadomo, że jak powie jedno słowo, no to tam banda milionów osób ślepo wierzących we wszystko, co powie, biegnie za nim i powtarza. Ale jego siła i tak się... siła Elona spada. No spada. No i tutaj a propos siły, to jeszcze też powiedział, że jest gotów z Markiem Zuckerbergiem walczyć wszędzie o każdej porze, niech tylko powiedzą gdzie i on jest gotowy do walki. No, nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle jak była ta cała historia o tej proponowanej walce Elona z Markiem, no to Rzym zaproponował, żeby to się odbyło w Koloseum. Wiem, no. Tylko, że nie mogli zrobić brandingu w Koloseum. I ogólnie Muskowi to się nie spodobało, bo nie było gdzie rozwieszać banerów. No, znaczy, powiem tak, że gdyby faktycznie doszło do tego, że ci dwaj mężczyźni walczyliby na Koloseum i ludzie siedzieliby, oglądali to w telewizji, to jest naprawdę dowód tego, że nasza cywilizacja zmierza ku upadkowi. To jest znowu to było po prostu straszne. No, może tutaj utnijmy komentarz, bo chciałem powiedzieć o innych rzeczach, ale może nie powinienem. I zaczynam czytać, co takiego dzieje się tutaj w naszych komentarzach. Krzysiek zapytał, co się stanie, jeżeli wpuścimy przelew czy transfer wewnętrzny na Kanzę na jakiś adres e-mail i okaże się, że będzie tam literówka. No więc Krzysiek, jeżeli okaże się, że jest tam literówka i że taki adres naprawdę nie istnieje i nikt nie ma do niego dostępu, no to środki wracają do ciebie po 24 godzinach. Z kolei to Zenek... Chyba, że ta literówka będzie taka, że kogoś trafi na maila. Dlatego mówisz, że jak taki adres mailowy istnieje, no to już zrobił komuś prezent. Zrobił komuś prezent, no, ale to też jest ważna rzecz, że jeżeli ten ktoś nie założy konta w ciągu 24 godzin, to środki wracają. No nie? Tak to działa. A tutaj Zenek pyta się, jak jest zweryfikowane konto na Kanzę, jest zrobione pełne KYC, to czy pozostali członkowie rodziny mają dostęp do tego konta? No to mają taki dostęp, jaki przewiduje tutaj lokalne prawo. Jeżeli ktoś umiera, no to wiadomo, że jego spadkobiercy mogą się zgłosić, tylko wymaga to przeprowadzenia całej tej procedury, no to działa normalnie. No. Na pewno nie ma takiej sytuacji, że ktoś się do nas zgłasza i mówi, że jest członkiem rodziny i że mamy dać mu dostęp, to na pewno nie. Dobra. No ja mam pytanie, Sławku, do ciebie. Tak. Bo ty byłeś tydzień temu, wróciłeś z Wietnamu. No nie miałeś okazji tutaj jeszcze się podzielić, co tam się działo, jak to wyglądało, jak Wietnam, jak kryptowaluty. Tak jak wiecie, my jako Kanga próbujemy zaistnieć w różnych jak gdyby miejscach na świecie i w różnych przestrzeniach. Bardzo lubię to określenie przestrzenie. Teraz uderzamy geograficznie. Spodobała nam się Południowa Azja z wielu różnych względów. I kiedy mówię o Południowej Azji, to mam na myśli w tej chwili 4 państwa. Dzwoni telefon do ciebie? Jak to do mnie, to powiedz, że odzwonię. 4 państwa, które mamy na tapecie, to jest Indonezja, to są Filipiny, to jest Wietnam, no i jeszcze Kambodża. Kambodża, której fizycznie nie odwiedziliśmy, ale budujemy tam relacje. Wszystko wskazuje na to, że jest dobre miejsce do tego, żeby rozwijać tam Kangę, żeby Kanga była tam obecna. Powiem, że to nie, jakby ta destynacja nie wynika nie tylko jakby z naszego jakiegoś researchu, czy z jakiejś naszej intuicji, no ale wiecie o tym, że współpracujemy z ciągle większymi od nas giełdami, mamy jakieś tam relacje i kiedy byliśmy na konferencji w Singapurze, mieliśmy takie zamknięte spotkania i tak po prostu po koleżeńsku pytaliśmy się, słuchajcie, co powinniśmy teraz zrobić, jaki powinien być nasz kolejny krok, no to padły jakby 2 odpowiedzi. Jedna odpowiedź była taka, że powinniście pomyśleć o dźwigni, a druga rzecz to właśnie to, żeby uderzyć do Południowej Azji, którą już i tak mieliśmy na celowniku, ale w szczególności wskazano Wietnam. Teraz dlaczego Wietnam? Wietnam dlatego, że tam nie ma regulacji. Tam nie ma regulacji, można tam o wiele bardziej swobodnie działać. I też chcę powiedzieć, w ogóle ciekawostka jest taka, że Wietnam to jest państwo komunistyczne. Tak. Państwo komunistyczne, natomiast jest bardzo mocno rozwinięte. To widać, co prawda oceniam to tylko po wizycie w dużych miastach, nie byłem na prowincji, ale naprawdę wygląda to nieźle, wygląda to ciekawie. Zresztą Chiny to też państwo komunistyczne, więc tutaj kiedyś pewnie o doktrynie komunizmu możemy porozmawiać, którym jestem oczywiście
z gruntu rzeczy przeciwny. I teraz jest jeszcze kilka innych faktów. Oto okazuje się, że największy ruch, drugi co do wielkości, ruch peer-to-peer. Kiedy mówię o peer-to-peer, to mam na myśli bezpośrednie wymiany albo gotówkową wymianę, czyli coś, co u nas się nazywa locals. Drugi co do wielkości wolumenowo ruch na świecie to Wietnam. No to jest ciekawe. Nie? Co jest też jakąś tam jakąś intuicją. No i myślę, że to, co my nazywamy blockchainem ludzi, może znaleźć bardzo duże ucieleśnienie no właśnie w tamtych rejonach. W Wietnamie, w Indonezji, na Filipinach, w Kambodży. I teraz jakby nasza ambicja poszła już tak mocno tutaj do przodu, że my zaczęliśmy tam formować zespół. Mamy pierwsze 2 osoby zatrudnione już z tamtych rejonów, jedną z Filipin, a drugą z Indonezji. No i myślimy o tym, żeby tam po prostu być. Przy czym od razu mówię, nasza ambicja to nie tylko Południowa Azja, nie tylko Europa, tylko cały świat. No i będziemy o tym tutaj dużo mówić. Rozpoczęliśmy również taki proces, na razie podjęliśmy pierwsze kroki, żeby rozwijać tam gospodarkę bankową, to znaczy, żeby móc tam otworzyć normalnie, legalnie konto bankowe i funkcjonować, ale najważniejsze jest to, żeby Kanga stała się tam jakoś rozpoznawalna i żebyśmy wystartowali z naszymi usługami peer-to-peer i właśnie z localsem. Tak to wygląda. W dużym skrócie. Tak, w bardzo dużym skrócie pewnie będziemy dalej to omawiać, a ja chciałbym z tobą chwilę pogadać o kolejnych inwestycjach MicroStrategy, bo okazuje się, że oni znowu dokupili ileś tam bitcoinów. Są największym graczem, hodlerem bitcoinowym. Niestety ojejku, Saylor, jak ma na imię Saylor? Mike Saylor, czyli no lider MicroStrategy, on już formalnie chyba nie zasiada tam w zarządzie, ale jest twarzą, frontmanem i tak dalej. On jest zwolennikiem ETF-ów i wszystkich jakby regulacji z tym związanych. Mało tego mówi, że Bitcoin potrzebuje również banków, to znaczy, że muszą powstawać bitcoinowe banki i to ma o tyle sens, że przecież potrzebujemy jakiejś takiej instytucji, w której możemy deponować środki, a ona te środki będzie pożyczać innym, no bo do tego były banki. Ale to też jest temat na inną dyskusję. W każdym razie chcę powiedzieć, że dzisiaj MicroStrategy jest na plus. Średnia cena Bitcoinu, tak. No, oni średnią cenę zakupu mieli około $30,000, z tego co pamiętam. No to teraz mają 29 568. O. Tak, więc... 20% na plusie. Tak. Praktycznie. No. Ciągle, kiedy mamy ten rynek taki niedźwiedzi, tak. Nie? To trzeba jasno powiedzieć. Nie ma co ukrywać. Mike'owi nie brakuje tutaj jaj. Z drugiej strony on, który dysponuje tak dużą podażą Bitcoina, no gdyby chciał wyjść z tej inwestycji, no to by zabił po prostu rynek, no nie? No, około 200 000 podejrzewam, że ma w tym momencie, nie? Jakoś tak, no tam pamiętam jakiś czas temu było to około 190 000, no to jak zrobił jeszcze zakupy, no to myślę, że około 200 000 ma tak już tam zbierane, czy nawet więcej. Informację, którą ja mam, ale wziąłem ją z jednych z serwisów, nie zaglądałem w ich jakby sprawozdanie finansowe, to jest to, że mają 160 000 bitcoinów, 158, ale no... Czy 200, czy 150 tysięcy? Wiem, że to jest duża różnica, natomiast nadal mówimy teraz o... pomyśl, jak Bitcoin naprawdę pójdzie tam do jakichś $200,000. No tak, oczywiście. Będzie miał wygranko wtedy. Tak, dokładnie. Jak to mówi nasz polski spekulant, wygranko będzie jego. Dobra. No poza tym, no, jak nie patrzeć, no Mike Saylor i MicroStrategy to diamentowe ręce. No oni przecież cały czas, niezależnie od sytuacji, wszyscy tutaj wyszczyli Bitcoin na koniec, sprzedawajcie, a on tam jeden cały czas na zakupy, nawet jak byli stratni, dobra, to mówi, teraz jest okazja do kupna, tak? To naprawdę trzeba mieć, tak jak mówisz, no cojones, grande cojones, jak to mówią, nie? Chciałbym pokazać teraz jeszcze raz ekran, więc share screen. Tutaj mam takie bardzo skomplikowane narzędzie i oto wchodzę sobie na taki fajny serwis, który nazywa się Daily Chain.io. Akurat tutaj mamy artykuł o Michaelu Saylorze, ale właściwie chciałem zachęcić wszystkich do tego, żeby na bieżąco śledzili analizę techniczną naszego tokena KNG. Zawsze to jest tak, muszę to przyznać, że jeżeli spotykam kogoś, kogo nie widziałem dłużej niż 5 dni, to pierwsze pytanie jest zawsze, kiedy KNG za $100 i
myślę, że musimy jeszcze chwilę poczekać, ale też czekam na ten moment. Natomiast żeby właśnie nie trzeba było mnie o te wszystkie rzeczy tak za każdym razem pytać, chociaż zawsze przyjemniej mi jest odpowiadać i cieszę się, że ktoś ma nasze tokeny, no to można po prostu na Daily Chain co tydzień pojawia się analiza techniczna naszego tokena. Dziękujemy za to serwisowi Daily Chain. Zachęcamy też wszystkich czytelników i oglądaczy Kwadransa z Kangą do tego, żeby sobie odwiedzali to miejsce. I mam jeszcze drugą rzecz do pokazania. Oto kilka tygodni temu zaczęliśmy nagrywać podcasty do naszego... Nieskromnie powiesz, Sławek, teraz coś parę rzeczy o tym. No nie, jakby, właśnie, co się wydarzyło? No, wiadomo rzeczą jest to, że Kanga University to jest nasz edukacyjny projekt. Stawiamy na edukację, wierzymy w to, jesteśmy ideowi. Wszystkie kursy tutaj są absolutnie za darmo. To jest bardzo ważne. Zresztą jak ktoś jeszcze nie był, no to jest dużo różnych poziomów. Każdego tygodnia dochodzą nowe lekcje, są materiały dla osób początkujących, średnio zaawansowanych. Ja sam z dużą przyjemnością czytam te lekcje, które tutaj są. Ale dla tych, którzy nie lubią czytać, przygotowujemy teraz podcasty. I oto już od kilku tygodni pojawiają się podcasty, których można posłuchać. Firma postawiła na bardzo ciekawego lektora. Sam z przyjemnością słucham, więc zachęcam do tego, znowuż wszystkich was do tego, żebyście słuchali, żebyście odnaleźli te podcasty. One są dostępne na Spotify'u i na YouTubie. Pojawiają się w każdą środę, regularnie, co tydzień. Bardzo fajna oprawa graficzna. I znowuż, ci, którzy nas oglądają, jestem przekonany, że mają wiedzę już bardzo zaawansowaną, ale to jest świetny patent na to, żeby kogoś pozyskać do tego świata, bo to się po prostu fajnie słucha. Fajnie słucha i głos jest taki mocno kojący, także naprawdę zachęcamy. Jutro się pojawi właśnie następny. Tak. Już 5 w tym momencie będzie. Zgadza się. Tutaj ktoś napisał, że Kamil, że pozdrowienia dla Łukasza i życzę owocnego urlopu. My oczywiście się podpisujemy pod tym. Dobra. Tutaj jeszcze pojawiło się pytanie, jak sprawa z KNF-em i z UOKiK-iem. No one trwają i szczęśliwie, mam nadzieję, się zakończą. Szczęśliwie dla nas. To są zupełnie inne postępowania. Chciałbym powiedzieć znacznie więcej, ale nie mogę powiedzieć więcej. Natomiast ostatnio gdzieś pamiętam, pisałem odpowiedzi do jednego z wywiadów, gdzie wprost byłem pytany o to, jak wygląda sytuacja z UOKiK-iem, z KNF-em i w ogóle ze wszystkimi innymi organizacjami, które niekoniecznie mają tę samą wizję świata, co my. I udzieliłem tę odpowiedzi, także wiem, że ten wywiad się jeszcze nie pojawił, ale niedługo ma się pojawić i myślę, że ujawniłem tam znacznie więcej niż na przykład teraz mogę powiedzieć. No a jak twoje przewidywania? Możemy tutaj pospekulować, podywagować. No, zmiana władzy za pasem. No, co się wydarzy? Myślę, że to będzie miało wpływ na ogólne regulacje w Polsce co do rynku kryptowalut? Myślę, że Mika jest tak dominującym w tej chwili inicjatywą ustawodawczą, że żadna lokalna już europejska legislacja za dużo nie będzie miała do powiedzenia. Przypomnijmy, że Mika, która wchodzi, no teoretycznie przepisy Miki czy Majki mają być wdrożone czy zaimplementowane, pewnie używanie właściwych słów, ale do końca przyszłego roku, chociaż niektóre przepisy mają wejść już w połowie przyszłego roku, na przykład dotyczące stablecoinów, to również będzie miało doniosły wpływ na Omegę. I też przypomnijmy, że nigdy wcześniej w historii świata, od czasów przynajmniej, które znamy, czyli od Mieszka I, może wcześniej, nie było tak bogatego przepisu, czy jakby zestawu najróżniejszych ustaw kryptowalutowych. Majka właśnie to wdraża. Też warto dodać jedną rzecz, że Majka to nie jest jedna ustawa, tylko tam wokół niej jest dużo innych setów regulacyjnych, jeżeli tak możemy powiedzieć. One mają trochę inne nazwy, ale są właśnie gremialnie, kolektywnie wdrażane w tej chwili. Także zmiana władzy w Polsce, zmiana władzy na pewno na to nie wpłynie. Znaczy mówię na pewno, a nie powinienem mówić na pewno, ale myślę, że po prostu nie wpłynie i tyle. Dobra, no to myślę, że to jest dobry moment, żebym powoli zaczął ogłaszać wyniki konkursu, bo to okazuje się, że jest zwycięzca. Jest, mamy zwycięzcę. To gdybyś mógł, Kamil, przedstawić zasady, a ja... No zasady konkursu mamy takie. Jeżeli ktoś chce się zabawić we wróżbitę,
Macieja wróżbitę, Andrzeja wróżbitę, Sławka wróżbitę, Kamila, no to może tutaj przewidzieć cenę Bitcoina na przyszły tydzień. Zasady są takie, że trzeba, no tak jak powiedziałem, przewidzieć cenę Bitcoina, jaka będzie w przyszłym tygodniu o 9 rano we wtorek, pół godziny przed naszym kwadransem z Kangą, na parze BTC do USDT na Kandze. No i osoba, która trafi z dokładnością do $25 cenę Bitcoina, ma szansę, no to wygrywa w sumie, tak? No ta, która trafi, no to wygrywa. KNG w ilości, tu jest to ciekawe, 1/10 łapek w górę pod filmem, którym teraz mówimy. Czyli w interesie wszystkich, którzy tutaj oglądają, jest to, żeby tych łapek było jak najwięcej. Także prosimy wszystkich, subskrypcje, lajki, udostępnianie tego materiału. Im więcej lajków, tym większa nagroda. No i 1/10 z tych wszystkich łapek w górę jest nagrodą w postaci KNG w przyszłym odcinku. A żeby wziąć udział w tym konkursie i gdzie w ogóle tą cenę przewidzieć, no to trzeba na wszystkich naszych social mediach można dodać #kwadrans z Kangą, następny numer kwadransa 175 tak. I cena Bitcoina w formacie 5-cyfrowym poprzedzona znakiem dolara. To nam ułatwi w bardzo sprawny sposób znalezienie tych osób, które dały swój komentarz, które przewidują tą cenę. Ważne jest to, że można dodać tą cenę przewidywaną na przyszły tydzień tylko dzisiaj i jutro, bez zmian ceny. Pierwszy komentarz się liczy. Także no, przewidujcie, odpalajcie te szklane kule i no zobaczymy. Może ktoś z was trafi w przyszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu była w ogóle kumulacja, bo mieliśmy 3 odcinki bez trafienia, no pewnie z powodu tych wzrostów. No i ta nagroda była tak duża, że musieliśmy ją podzielić na 2 osoby. Także pozdrawiamy te 2 osoby. Mam nadzieję, że KNG przyhodlujecie do tych $100. Tak jest. A dzisiaj kto wygrał, Sławku? Po pierwsze, nagroda wynosi 52,4 KNG. To jest pierwsza wiadomość. I druga wiadomość jest taka, że zwycięzcą jest Dawid Gorny DG. Dawid Gorny DG podał cenę 3500, a cena BTC z rana to 3000 wejków. 35. Matko. Który to rok, Sławek? Matko. No. Freudowska pomyłka. Oby nie było. Wybaczcie. Tak. No 35. Dobra, podał 35 000 i tyle. I był najbliżej. Także pomylił się o ile? Pomylił się o $3,80. Tak. Trzeba przyznać, że jest utalentowany, dlatego oczywiście tutaj ta nagroda należy się należy się po prostu. Należy się, tak jest. Dobra, patrzę na komentarze. Jeden komentarz mnie zainteresował. Krzysztof Gdzie jest Elżbieta? O to też, ale Krzysztof Domagała zadał takie pytanie, jaka jest szansa, że na zakończenie KNG będzie blockchain, albo że Kanga będzie miała swój blockchain. Szansa jest. Zapraszam do tego, żeby oglądać nas 12 grudnia. Czytam dalej. Tutaj dla tych, co chcą zobaczyć Elżbietę, to mówmy się tak, jak pod tym filmem będzie 1000 łapek w górę, to namówimy Elżbietę, żeby wystąpiła w przyszłym. Tak, zrobimy. To myślę, że to dobry pomysł. Tak. Dobra, Kamil, czy coś jeszcze, bo to już 3 kwadranse. No jeszcze tylko wspomnę o tym temacie odcinka, skąd te 15 milionów dolarów. Tak. No bo w ramach tego, że była tam zmiana konsensusu ETH na Proof of Stake, no to teraz są spalane ETH, które są w postaci gazu przekazywane tak, do sieci. No i tutaj spalono 7960 ETH o wartości właśnie 15 milionów dolarów tylko w okresie między 28 października a 1 listopada. No ale to, bo jakby ten mechanizm spalania, on zmierza do tego, żeby było deflacyjnie, ale był taki moment ostatnio znowu, że był nawet inflacyjnie, że było mniej spalane niż produkowane, ale rozumiem, że teraz ten trend jest dokładnie odwrotny. No, w samą środę spalili 2610 ETH, to jest 5 milionów dolarów. No, czyli to wszystko wskazuje na to, że jeżeli pójdzie tym torem dalej i jakby ruch na sieci będzie się zwiększał, no to będzie bardziej deflacyjna. No tak, im więcej, bo na tym to polega, no nie, że im większe opłaty są pobierane. To jest też ważne, no nie? Tym bardziej deflacyjne. No zgadza się. No ciekawe. Także ja tak powtarzam już to któryś raz, ja myślę, że naprawdę ETH to czarny koń. Jeszcze tam pojawiają się inne coiny, o których tutaj
Nie mamy ich niestety, no bo Ripple'a nie mamy. Ripple też jest w trendzie takim zwyżkowym i tutaj notuje bardzo duży wzrost w ostatnich tygodniach. Mamy nadzieję, że też u nas się pojawi szybciej niż później. Tu możemy jeszcze powiedzieć, co takiego pojawi się w czwartek. Nowy coin, pojawi się meme coin, także jest to coin, który czwartek 11. Tak, w tej chwili ma chyba największą popularność, jeżeli chodzi o CoinMarketCap. Tam obroty bardzo duże. Tak, więc my oczywiście tutaj podążamy za trendem, zgodnie z obietnicą dodajemy nowe kryptowaluty i nowe tokeny. No i też powiedzmy sobie jedną rzecz, XRP jest w kolejce. Jest w kolejce, też jasno trzeba powiedzieć, jak u nas wygląda proces produkcji, to znaczy integracji z nowymi blockchainami, dodawanie nowych funkcjonalności. To jest tak, że co tydzień wszyscy przedstawiciele różnych obszarów biznesowych Kangi spotykają się i negocjują, co w tej chwili ma być na tapecie wdrażane. I czasami jest tak, że coś już u nas jest, wchodzi prawie że na produkcję, w sensie programiści biorą to na tapet i zaczynają wdrażać czy programować, ale nagle okazuje się, że musimy zrobić coś innego, no bo rynek jest bardzo dynamiczny, tak jak dynamiczna cena Bitcoina. Także tak. No i warto zwrócić uwagę, że my wszystko robimy in-house, tak? To nic nie zlecamy na zewnątrz ze względu bezpieczeństwa, ze względu właśnie tego, że chcemy mieć całą technologię we własnych rękach, także no, trochę to dłużej zajmuje, ale na pewno jest bezpieczniej niż byśmy to zlecali komuś na zewnątrz i korzystali z innych rozwiązań. No, wszystkie rozwiązania są nasze autorskie, żadna linijka kodu nie powstała poza Kangą. To możemy w ten sposób powiedzieć. Tak jest. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy... Uwaga, tutaj Klaudia napisała do ciebie jakiś komunikat na wewnętrznym kanale marketing. Chyba pomyliliśmy jakieś daty? Tak? Czekaj. Nie, że ten NBX jest 4 i 5 grudnia. 4-5 grudnia, nie 5-6. Bardzo przepraszam. No ale to dzień... No tam pomyłka. Tak. Ale Klaudia dziękujemy. No lepsza to pomyłka niż $3,500 za Bitcoina, Sław. No nie, no ja już tutaj żałuję. No żałuję, jest mi wstyd i tyle. No. Gorzej być nie mogło. Dobra, okrzyki wojenne. KNF. Kanga najlepsza firma. A ja powiem też KNF, ale po prostu powiem Kanga na fali. Moi drodzy, dajcie znać, jak ten odcinek wam się podobał w skali od 1 do 6. Pamiętajcie, podawajcie ceny Bitcoina z przyszłego tygodnia z godziny 9. No i co? Widzimy się za jakiś czas. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, Sławku. Pozdrawiam. Cześć.